Stoję tu tylko po to, żeby się poczuli klimat. Utknąłem w górach na 5 godzin. No, tam za moimi plecami jest ulica. Właśnie na tej ulicy utknąłem na 5 godzin, bo jest jakiś wyścig kolarski i zamknęli całą drogę. I trzeba 5 godzin stać w miejscu. To jest kurwa taka tragedia. 5 godzin stania w miejscu w momencie, gdy dzień jest krótki, bo o 18 już jest ciemno, a czas jako turysta mam mocno ograniczony w tym przypadku. 5 godzin stania w miejscu to jest naprawdę jakaś straszliwa tragedia, no. A nie cofnę się, nie będę się cofał w drugą stronę, bo ta droga to jest generalnie taka droga górska. Jechałem ją już 4 godziny i po drodze nie ma żadnego zjazdu. Trzeba jechać przed siebie. Jakbym się cofnął, straciłbym 4 godziny na powrót i potem cholera wie jeszcze jakbym miał, gdzie tam jakbym miał, No niestety, ja miałem taki fantastyczny plan na dzień dzisiejszy i chyba nic z tego nie będzie. Chciałem iść w dżunglę generalnie. Nie wiem, może pójdę, ale pewnie tylko na kawałek. Ale to może korzystając z okazji powiem, że przekrój społeczny w Kolumbii jest... O, jakieś psisko. Aż 2. Dobra, to nie idę. Przekrój społeczny w Kolumbii jest bardzo ciekawy, bo jest mała grupka ludzi, którzy są tacy całkowicie biali i to są oczywiście potomkowie osadników z Hiszpanii. Potem jest grupka ludności czarnoskórej, to są oczywiście potomkowie niewolników z Afryki. Jest też taka grupka ludzi, którzy wyglądają typowo jak Indianie. No i to są oczywiście potomkowie tutaj rdzennej ludności. No i są wszyscy pomiędzy. To są oczywiście ludzie, którzy się ze sobą przez pokolenia mieszali. Także nie potrafiłbym powiedzieć, jak wygląda typowy Kolumbijczyk, bo oni są po prostu straszliwie różnorodni. O, czajcie też to. To jest typowe właśnie w Kolumbii. Co chwilę gdzieś się spotyka taki po prostu szlaczek mrówek, takich wielkich mrówek i one sobie targają jakieś listka. Typowe w Kolumbii. O, znowu są te mrówy i wyobraźcie sobie, że tam do końca chodnika one tak kurde w tym rządku to targają. Idą gdzieś stamtąd, tam przez drogę widzę, że idą taki cały rządek mrówek. Zajebista sprawa, nie? Ale jestem dzisiaj poirytowany. Generalnie Kolumbia to jest drugi na świecie najbardziej zróżnicowany biologicznie kraj. Pierwsza jest Brazylia, ale gdyby wziąć pod uwagę powierzchnię i liczyć na kilometr kwadratowy, to Kolumbia jest najbardziej zróżnicowanym biologicznie krajem. Ja miałem generalnie piękny plan, żeby cały dzisiejszy dzień spędzić szwendając się po dżungli, ale niestety nie wyszło. Wow, ale zajebiste! Wziąłem sobie na 2 dni samochód, wychodząc z założenia, że będzie to fantastyczny pomysł, żeby sobie trochę pojeździć i pooglądać tą Kolumbię i się poprzemieszczać z miejsca do miejsca. Okazuje się, że nie. Po pierwsze dlatego, że drogi w większości tutaj są płatne i są w dodatku dość drogie. Ja już tutaj tak szwendając się po prostu wydałem jakieś 200 na same drogi. 200 zł, nie peso. 200 zł. Na to, żeby się po prostu przemieszczać. A drugi powód, dla którego to było słabe, jest taki, że praktycznie całe ostatnie 2 dni spędziłem siedząc na dupie w samochodzie. Powód jest taki, że oni mają tutaj po prostu chujowe drogi. Są po pierwsze dziurawe, znaczy może nie są jakoś tak strasznie dziurawe jak na przykład w Armenii czy tam w Gruzji, ale najczęściej jest po prostu tak, że jest w miarę ładna droga, więc człowiek próbuje się rozpędzić, a tu nagle jebs wyrwa na pół metra. A drugi powód jest taki, że Kolumbia jest krajem strasznie górzystym i z tego powodu wszystkie drogi tutaj są straszliwie kręte. Tak naprawdę straszliwie kręte. Jak ci się jeszcze trafi jakaś ciężarówka przed tobą, co jest tutaj bardzo częste, która nie będzie umiała podjechać pod górkę, to będziesz się za nią tak targał przez dobre parę godzin, 20 km na godzinę. I tutaj faktycznie jest tak, że 100 km czasami można robić 4 godziny. Wiem, bo sam tego doświadczyłem. No i wczoraj generalnie liczyłem, że po pierwsze zobaczę więcej, dotrę w więcej miejsc. Nie dało rady. No a dzisiaj rozwaliło mnie
ten 5-godzinny, kurwa, ale się ślizgam, ten 5-godzinny postój. To mi rozwaliło całkowicie dzień. Miałem być tutaj o 8 rano. Specjalnie wstawałem o 4, żeby na 8 tutaj dotrzeć. Chciałem się poszwendać tam po dżungli. I co? Jest 14 obecnie. Ja wychodzę dopiero na szlak. Mam 4 godziny do zachodu słońca. Generalnie chciałem też wam pokazać trochę więcej Kolumbii. Na chwilę obecną mam nagrane bardzo mało materiału. Bo w mieście, w Cali jak na razie, tylko to było jedyne miasto? Nie, jeszcze byłem w Manizales. Chyba jeszcze w jakimś mieście byłem. No, generalnie w miastach jest... Ja nie czuję się pewnie, nie? No, a poza miastami jest naprawdę fajnie. Kraj jest przepiękny, są wspaniałe widoki. Ale co z tego? Jak masz drogę, to zawsze z jednej strony masz skałę albo gęsty las, a z drugiej strony masz betonowy murek. I nie ma żadnych postojów, żadnych parkingów, nic. Nie ma po prostu miejsc, gdzie można by się zatrzymać, jak jest jakiś ładny widoczek, zrobić zdjęcie, czy jakiś filmik nagrać. Po prostu nie ma. Tu me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena. Właśnie jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie przypomniałem, którą miałem wam powiedzieć i mi wyleciała z głowy. W kolumbijskich lasach, oprócz fabryk kokainowych, są także legalne plantacje marihuany. To są najczęściej kanadyjskie firmy farmaceutyczne, które produkują tutaj, hodują leczniczą marihuanę. Z tym, że Kolumbijczyk, który mi o tym opowiadał, wyraźnie dał mi do zrozumienia, że bardzo często jest to po prostu przykrywka. No, dobra, trafił mi się mosteczek, niekoniecznie zielony, ale idziemy. Iha! O kurwa, on się... O kurwa! Ja pizdo! Hehe! Zajebiste! Zajebiste! Dobra, korzystając z okazji, że szlak zrobił mi się w miarę ładny, opowiem troszkę o jedzeniu i o cenach tutaj. Co jedzą Kolumbijczycy? Takim podstawowym daniem jest ryż z kurczakiem. Autentycznie, to jest najpopularniejsze danie, to w ogóle ryż. Ryż jest tutaj podstawą wszystkiego. O, może troszkę przesadzam, bo jeszcze są banany, które też są podawane we wszystkich możliwych postaciach. Smażone, pieczone, zapiekane. No ale tą podstawą jest jednak zawsze ryż. Drugim, najpopularniejszym, nie wiem czy powiedzieć, że to jest danie wraz z przekąską, są arepy, czyli takie placki z kukurydzy. Ale ładne miejsce. Czyli takie placki z kukurydzy. Oni mają jeszcze takie... Nie pamiętam jak to się nazywa. I to jest z yuki, też jest dobre. Ale generalnie podstawą tutaj wszystkiego... Znaczy nie, kurde... Za dużo się motam, sorry. Generalnie no najwięcej jecie tutaj ryżu z kurczakiem i arep. Ceny tutaj są bardzo podobne do tych w Polsce. W sensie w sklepach i restauracjach jest troszkę taniej niż w Polsce, ale w miarę podobnie. Natomiast to, czym Kolumbia wygrywa, jest street food. Street food generalnie nie ma tutaj żadnych zasad BHP, tutaj nie przestrzegają, ale żarcie takie na ulicy jest zajebiste. I jest bardzo tanie. Dosłownie za kilka złotych, o kurwa, dosłownie za kilka złotych można się porządnie najeść na ulicy. Przejdę. Przeszłem. No, twardym trzeba być, nie miękkim. No i dałem radę. No. A poza tym, głównie właśnie ze względu na tą różnorodność biologiczną, mają zajebiste owoce. Mają mnóstwo różnych owoców, o których Polakom się w ogóle nie śniło i są zajebiste. Moje ulubione tutaj to jest pitahaya i guanadilla. Uwielbiam. Ale poza tym jest mnóstwo innych owoców, które mi smakowały, ale nawet nie potrafię ich nazwać. Patrzcie, kogo spotkałem po drodze. I kurwa stoi i się nie rusza. Zrób mi miejsce. Wiadomo, że jak jest dużo owoców, to jest też dużo soków. I soki tutaj po prostu są tak dobre, że się w głowie nie mieści. Chociaż paradoksalnie moim ulubionym napojem tutaj jest mazamora. To jest generalnie śmieszne, bo to jest kukurydza z mlekiem, jakoś dziwnie zrobionym, nie mam pojęcia jak oni to robią. I panelą. Panela to jest taki brązowy cukier.
I to jest generalnie zajebiste, to jest takie dobre. O. No a z sokami mam ten problem, że najczęściej jak są ci uliczni sprzedawcy, no to oni oczywiście po angielsku nic nie potrafią powiedzieć. Mają tylko na tym swoim wózeczku napisane Hugos, czyli soki. I jak jesteś stąd, to jesteś w stanie rozróżnić po owocach, co to jest, albo po kolorze soku, co to jest. Ja nie potrafię, ale nie umiem się z nimi dogadać, żeby mi powiedzieli, z jakiego owocu mają te soki. Bo ja bym chciał spróbować czegoś nowego, a nie ciągle tego samego. No, a jak są te wszystkie przydrożne knajpki, to oni nie mają żadnego menu. Oni mają pismo obrazkowe. Czyli po prostu mają obrazki dań wywieszone albo gdzieś na drzwiach, albo przyklejone na szybach. No i szczerze powiedziawszy, to się faktycznie sprawdza. W sensie, jak coś jest powieszone, to mają i wygląda plus minus tak jak na obrazku. No, czasami tak jest, że coś nie wyjdzie i właśnie mi nie wyszło. Poszedłem złą drogą. Coś mi kuźwa nie pasowało, bo szedłem pod górę, a mi się wydawało, że przecież w pierwszą stronę cały czas szedłem pod górę, teraz powinien być z górki. Ej. I dopiero się zorientowałem, jak mi GPS w końcu złapał. Ogarnąłem się na mapie i zauważyłem, że coś gdzieś poszło nie tak. Muszę się trochę spieszyć, bo mam godzinę 20 do zachodu słońca, a do wyjścia z lasu mam jakieś 6, może 7 km. Jak się drugi raz nie zgubię, to powinienem zdążyć. Gorzej jak się zgubię. W całej Kolumbii jest zajebiście dużo kolarzy. Jak siedzieli przez cały kraj, to po górach sobie bez przerwy jeżdżą. I zresztą pamiętacie, jak tam mnie zatrzymali w którymś momencie na 5 godzin, bo był jakiś wyścig kolarski? No, to dzisiaj jest coś podobnego w Medellin. Cała droga, ta po której sobie idę, jest zamknięta i co chwilę ktoś jeździ na rowerze. A czy tam jadę akurat na wrotkach, ale tak poza tym to na rowerze. O, widzicie tutaj tych? Są Wenezuelczycy. Koleś ma napisane na tej takiej kartce Soy Venezuelano coś tam i chyba prosi jakąś pomoc. No akurat Wenezuelczyków w Kolumbii też jest dość sporo. Nie chcę tak na chama pokazywać, ale tam za moimi plecami to też tam siedzi Wenezuelczyk. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya toque sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un Tú eres egoísta. puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Muszę wam powiedzieć, że Medellin podoba mi się dużo bardziej niż Cali. Jest dużo bezpieczniej. Ja przeszedłem praktycznie całe miasto i nie było jakoś, no może troszkę jak wlazłem w takie nieciekawsze rejony, ale tak poza tym to nie było tak, że czułem się jakoś specjalnie zagrożony. Raczej wydaje mi się, że jest to miasto stosunkowo bezpieczne, z tym, że jest naprawdę bardzo dużo policji na ulicach, dużo więcej niż w Cali i może to w pewien sposób wpływa na bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zastanawiam się, skoro jest tyle policji, no to po coś ona chyba jest. Chyba jest jakiś powód, że jest tyle policji. Aż chciałoby się prześmieszczo zaśpiewać. O jak ja kocham to miejsce. Tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie. Pablo jaki był, wszyscy wiedzą, ale nie da się ukryć, że teraz na postaci tego bandyty mnóstwo ludzi robi całkiem niezły interes. Ja miałem okazję przejść przez całe miasto i powiem szczerze, Medellin jest moim zdaniem dużo bezpieczniejszy od Cali. Przez przypadek nawet się zgubiłem w tutejszych slumsach i też było spoko. Ludzie byli mili, powiedzieli mi, gdzie mam iść, żeby wyjść. Było spoko. No, z takich ciekawostek to brat Pabla, Roberto, robi tutaj za przewodnika po Medellin. Można się z nim skontaktować, można go sobie wynająć na jakieś 4 godzinki za $150 i ma się fajny tour po Medellin, mając Roberta za przewodnika. Powiem wam jedną rzecz, która mnie tutaj wkurza, a mianowicie w dużych miastach, na skrzyżowaniach zawsze są jacyś ludzie, którzy próbują w jakikolwiek sposób zarobić. La venta de caramelos, chocolates y bombones en Colombia ya se ve por toditos los rincones. Ahora todo es promoción, lo que pide está a la mano. ¿Qué más se podía esperar con tanto venezolano? Najczęściej po prostu myją szyby, z tym, że nie da się ukryć, że ich sprzęt jest raczej wątpliwej jakości i oni zamiast myć to bardziej szorują, w sensie niszczą szyby. No ale zdarzają się też ludzie tańczący na ulicach, żonglujący, a najbardziej rozwalił mnie koleś, który po prostu chodził sobie po skrzyżowaniu z kawałkiem drewna i pukał ludziom w opony. Nie mam pojęcia, co on chciał sprawdzić, ale w ogóle co to jest za praca, chodzenie po skrzyżowaniu i pukanie
w opony, no kurde. No ale lepiej niech tak zarabia, niż miałby kraść, nie? O, jeszcze jedna irytująca fucha mi się przypomniała. Przeprowadzasz przez ulicę. Czyli po prostu jak stoisz na chodniku i chcesz przejść na drugą stronę ulicy, to jest człowiek, który wbiega na ulicę, zatrzymuje wszystkie samochody i potem za ten liście kaskaderski czyn każe sobie płacić. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Ciężko jest mówić o historii Kolumbii przed kolonizacją. Po pierwsze dlatego, że niewiele o tych czasach wiadomo, a po drugie, no tam w sumie nic ciekawego to nie było, nie? Indianie i tak dalej. Pierwszym Hiszpanem, który dotarł do Kolumbii, był Alonso de Ojeda i on rozpoczął proces podbijania tych ziem. W XVI wieku natomiast zaczęto sprowadzać niewolników z Afryki i tutaj taka ciekawostka, że niewolników trzeba było sprowadzać z Afryki z tego względu, że ponieważ tutejsi Indianie podlegali koronie hiszpańskiej, dlatego nie mogli być zniewoleni, bo żaden Hiszpan nie mógł być niewolnikiem. Największym kolumbijskim bohaterem jest Simón Bolívar. Jest to tak naprawdę Wenezuelczyk, ale był on dowódcą powstania, które zakończyło się pokonaniem Hiszpanów i wyzwoleniem całego wicekrólestwa Nowej Granady, czyli Wenezueli, Kolumbii, Panamy i Ekwadoru. To dotarłem do Bogoty, co można by się domyśleć po moim stroju, ponieważ jest to miasto położone w większości na wysokości najwyższego szczytu Polski, więc jest generalnie trochę chłodno. Nie czuję się tutaj tak pewnie jak w Medellin, więc staram się nie odwalać papai i po mieście z kamerą nie chodzę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w takich okolicznościach dokończyć opowiadanie o historii Kolumbii. Skończyliśmy w momencie, gdy Kolumbia otrzymała niepodległość, bo na początku XIX wieku, wtedy w skład kraju wchodziły jeszcze Wenezuela, Ekwador i Panama. Te dwa pierwsze dość szybko się odłączyły, natomiast w Kolumbii powstały dwie partie. Partia konserwatywna i liberalna. Dwie partie istniejące zresztą do dzisiaj. Są to najstarsze partie polityczne w Ameryce Południowej. Od samego początku partie te były w konflikcie, dochodziło do różnych potyczek. Największą z nich była odbywająca się dziś mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku wojna domowa, nazywana wojną 1000 dni. Była ona niezwykle krwawa i objęła cały kraj. W jej wyniku zginęło 100 000 osób. Ten konflikt wykorzystała Panama, przy wsparciu oczywiście Stanów Zjednoczonych, i w 1903 roku ogłosiła niepodległość. Był to oczywiście olbrzymi konflikt polityczny, ale wiadomo, jak Amerykanie pompowali olbrzymie pieniądze w Panamę, to mieli w tym jakiś interes. I zaledwie rok później rozpoczęła się budowa kanału panamskiego, ponieważ Amerykanie po prostu chcieli sobie skrócić drogę z Nowego Jorku do San Francisco, drogę morską oczywiście. Konflikt konserwatyści-liberałowie trwał nadal. W 1948 roku doszło do zamachu na lubianego polityka, kandydata na prezydenta partii liberalnej Jorge Gaitana. Hello. 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 Una velita aromática, No. es que venimos de una fundación. Buenas tardes. Hello. Papá, colaboremos con la velita, no es así, mi hermano. No, nie wiem czy się nagrało. Generalnie doszło do zamachu na Jorge Gaitana, kandydata na prezydenta z partii liberalnej. To wywołało zamieszki, a następnie bardzo krwawy konflikt trwający 10 lat, nazywany La Violencia. W jego trakcie zginęło 300 000 osób, a bezpośrednim skutkiem był olbrzymi wzrost przestępczości i brutalności w społeczeństwie. W trakcie trwania tego konfliktu do władzy doszła junta wojskowa. Aby obalić juntę, obie partie się dogadały i założyły twór nazwany Frontem Narodowym. Dogadali się w ten sposób, że po prostu co 4 lata miała następować zmiana władzy. Raz rządziła jedna partia, po 4 latach kolejna. Niestety Front Narodowy nie rodził sobie z problemami. Panował głód, choroby, była kiepska opieka medyczna, a to oczywiście prowadziło do dalszego wzrostu przestępczości i brutalności. Uważano, że Front Narodowy jest po prostu kolejną formą represji społecznych i z tego powodu zaczęły powstawać różnego rodzaju organizacje partyzanckie, takie jak FARC, ELN, M19. Partyzantki tutaj oczywiście określały się mianem guerilla. Guerilla chyba bardziej. Od 1964 roku możemy mówić o pełnoprawnej wojnie domowej w Kolumbii, która została zakończona dopiero w 2016. Dopiero w 2016 podpisano rozejm i największa organizacja partyzancka, czyli FARC, zamieniła się w partię polityczną. Dla sfinansowania swoich działań partyzantka oprócz rabowania ludzi zajmowała się także porywaniem bogatych Kolumbijczyków dla okupu. W latach 70. rozpoczęto handel kokainą, co oczywiście zwiększyło niesamowicie dochody
grup partyzanckich, a także zwiększyło oczywiście ich siłę w walce z wojskiem. W latach 80. na tych podwalinach wyrosły największe kartele narkotykowe na świecie, czyli kartele z Medellin i Cali. Ten budynek, który widzicie za moimi plecami, to jest Sąd Najwyższy. W 1985 roku grupa M19 zaatakowała ten budynek, zginęło wtedy 12 sędziów tego sądu. Spłonęły także wszystkie akta obciążające tą grupę. Oprócz tego spłonęły także akta obciążające Pablo Escobara i z tego względu przypisuje mu się, że to on stał za tym zamachem. Prawdopodobnie słusznie, aczkolwiek nigdy nie udowodniono, że te akta spłynęły celowo. W sensie nigdy nie udowodniono tego, że akta Pablo Escobara zostały podpalone celowo. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. O Kolumbii można powiedzieć bonita pero peligrosa, czyli piękna, ale niebezpieczna. I to by było na tyle. Generalnie kończę, bo tu co chwilę mnie ktoś zaczepia i jakoś tak jest tutaj, nie wiem, nieprzyjemnie. Jeden koleś w ogóle podszedł do mnie, tak jak mam plecak przed sobą, podszedł do mnie i próbował mi ten plecak otworzyć, coś z niego wyciągnąć. Także było pięknie, ale na koniec takie się troszkę nieprzyjemności też zdarzyły. Dobra, spadam stąd, bo to jest chuj. Na razie.